Dziękuję, bardzo mi miło. Właściwie potraktowałam tytuł, na który mnie zaprosiła Agata, tytuł tego spotkania Bój się i rób bardzo dosłownie i po prostu opowiem wam, jak po prostu bardzo się boję, ale mimo wszystko to robię, czego się boję i że w zasadzie strach i adrenalina jest jakimś fundamentem właściwie mojej twórczości, a potem też aktywizmu. W tak bardzo dosłowny sposób, krótko wam powiem, drzewa będą tylko fragmentem. A więc słuchajcie, jakiś czas temu, jak miałam malutkie dzieci, bardzo wolno chodziłam po ulicach, zaczęłam się wgapiać w podłogę i w ziemię, pomyślałam sobie, że chcę namalować fragmenty miasta. I próbowałam zrobić to ze zdjęć, przy muzyce, przy herbacie, przy radiu, ale kompletnie mi to nie wychodziło i zrozumiałam, że muszę siąść na chodniku i po prostu namalować tak na chodniku. Ale strasznie się wstydziłam i okropnie się bałam, że ludzie będą mnie zaczepiać i będą koło mnie parkować. I zaczęłam malować obrazki i w zasadzie osoby spotkane, które zaczęły mi się zwierzać i których numery telefonów zapisywałam z tyłu Blade Tramów, stały się drugą częścią projektu. I powstały z tego duże poliptyki obrazy, gdzie każdy mały jego fragment zawierał przygodę. Dlatego, bo mamy takie życie, na jakie się odważymy i mamy takie przygody, na jakie się odważymy. Na pewno tak jest. Słuchajcie, te obrazy są w pracowni, ale zawierają w sumie jeszcze bardziej niebezpieczną i taką trudną dla mnie przygodę w sobie. To była odwaga porozmawiania i spotkania pijaka, ale starego, biednego człowieka bezdomnego, który mieszkał tuż koło mojej kamienicy, którego się okropnie bałam, bo czasem leżał pod klatką schodową na zimie i bałam się go podnieść i do niego podejść i grzebał w moim śmietniku, żeby znaleźć jedzenie. Pewnego razu się odważyłam, przyniosłam mu herbatę gorącą z rumem i wtedy dostałam od niego lilię plastikową z cmentarza. I wtedy, cicho, nie klaskajcie, bo nie zdążę, ja mam dużo do powiedzenia. No i wtedy zaczęłam z nim odwiedziłam go. Poszłam do niego z piwem i z papierosami, powiedziałam, że jestem artystką, że nie mam nic wspólnego ze Strażą Miejską i że chcę pożyczać od niego złomy i malować z tymi złomami obrazy. Także to właśnie były złomy od Panny Jana na obrazach. I robiłam to ze wściekłości na mojego męża i moich sąsiadów. Malowałam w tajemnicy te obrazy i taką robiłam współpracę po prostu z panem Żulem. I słuchajcie, teraz projekt z drzewami, który nastąpił właściwie był 2009-2010 rok, który pewnie najlepiej znacie. To był taki moment, kiedy jako malarka po prostu postałam malować obrazy na chwilę. Po prostu nie malowałam obrazów, tylko weszłam do swoich obrazów. To była niesamowita przygoda. To wszystkie rozumiecie, że to na pewno jest bardzo straszne wejść na takie drzewo, bo człowiek się boi przestrzeni i wysokości, odrapanych kolan, zimna, mrówek i różnych innych rzeczy. Niemniej jednak nie było to aż takie bardzo straszne. Zaczęłam wchodzić na drzewa dlatego, bo miałam sakramenckiego doła i chciałam uciec ze swojego życia. Nie opowiadałam tego wszem i wobec, opowiadałam różne inne historie. Niemniej jednak nie uciekłam ze swojego życia, dlatego, bo pod drzewem czekały dzieciaki. I robiły bardzo wiele zdjęć z tego projektu. Ale jakoś w sumie te swoje trudne doświadczenie przekułam w jakąś taką fantastyczną przygodę swojego życia. Na przykład tutaj jestem na Lipie, kiedy zaczął padać pierwszy śnieg tego roku. Tu jestem na Topoli przy bloku teściowej, której też się bałam. Tu na przykład mam gorączkę, 39 stopni, dlatego mój synek robi mi zdjęcie na wierzbie pod drzewem. A potem przyszła przepiękna zima, ulica Karmelicka w Krakowie, gdzie nikt mnie nie zauważył. Potem chciałam być częścią pejzażu, więc goniłam słońce, zanim zajdzie, albo ubierałam sweter pod kolor bloków. No w końcu na szczęście przyszły kwiatki, przyszła wiosna. Przygód było bardzo wiele. Tutaj pod koniec projektu mam już bardzo silne ręce, bo bardzo mi mięśnie urosły. To było świetne w 365 drzew. Pod ostatnie drzewo zaprosiłam ludzi. To było jedno drzewo, które... jako dowód, że naprawdę dotrzymuję słowa i że robię to codziennie rzucałam zdjęcie z Cecylią na drzewie na Facebooka. I to było clue. I to był po prostu sukces. Ja jeszcze nie miałam po prostu świadomości, jak Facebook działa. Ale właśnie przez to, że rzucałam te zdjęcia na Facebooka, to bardzo dużo ludzi się o tym dowiedziało. I ten projekt miał taki sukces medialny, bo dosyć dużo dziennikarzy o nim napisało, dużo ludzi o tym wiedziało, a przede wszystkim ja poznałam zupełnie nowych ludzi. Poznałam najbardziej wpływowych w Polsce ekologów, którzy potraktowali ten projekt jako bardzo ekologiczny i poznałam też miejskich aktywistów.
I to spowodowało, że ja po prostu miałam już zupełnie inne możliwości niż wcześniej. Wiedziałam, jak świetnie działa Facebook, że za darmo można się skrzyknąć i dotrzeć do bardzo wielu ludzi. I też wiedziałam, że znam dużo dziennikarzy, którzy mogliby powiedzieć o czymś ważnym, o czymś istotnym. I wtedy od znajomych ekologów i aktywistów dowiedziałam się, że w Krakowie chcą zniszczyć nasze przepiękne miejsce, którym jest Zakrzówek i planują wybudować tam osiedle i bloki. I wtedy tak zupełnie jako taka zielona osoba, bo jeszcze nic nie miałam wspólnego z aktywizmem ani z niczym, pomyślałam sobie, że trzeba się gromadnie nie zgodzić na osiedle na Zakrzówku. I namówiłam moją siostrę Justynę, to jest Justyna Kyke, moja siostra, żebyśmy po prostu wspomogły stowarzyszenie istniejące, Stowarzyszenie Zielony Zakrzówek, które walczy o to, żeby ten teren nie został zabudowany, żebyśmy im pomogły jakimś mocnym medialnym protestem. Czego się bałam przy Modrasze Kolektyw? A więc to było dużo bardziej straszne niż drzewa. Dlatego, bo pomyślałam sobie, że na przykład takie osoby jak ta pani i ci wszyscy ludzie, których namówimy do pójścia na protest, oni będą wierzyć, że wygramy i że to, co robimy, ma sens. Że to ma sens, że się przebierają za motyle i że idą na ten protest. I że ja naprawdę muszę bardzo dobrze wiedzieć, czy mamy szansę to wygrać i jak wygląda ta cała sprawa. To też przegadałam niesamowitą ilość godzin z bardzo wieloma ludźmi z miasta, którzy byli za, którzy byli przeciw. Miałam gorączkę w nocy, nie spałam całą noc. W co ja się pakuję i co my robimy? Tutaj taki dreszczyk. Jesteśmy na najwyższym pomniku w Krakowie razem z Justyną. No ale dobrze, stał się cud, przyszło mnóstwo rodaczków, niestety o Zakrzówek, albo stety, dalej walczymy, dalej go nie odpuszczamy. I ten protest modraszkowy bardzo mnie wspierał tak merytorycznie jeden z największych znawców krakowskiej przyrody, to jest ornitolog Kazimierz Walasz, który po cichu mówił mi, czy wszystko, co piszemy o Zakrzówku, to ma sens i czy to jest mądre. I Kaziu Walasz powiedział mi tak: Cecylia, co tam Zakrzówek? Naprawdę dzika przyroda i niesamowity Kraków jest z krakowskimi rzekami. I oczywiście bałam się spędzić dużo czasu w samotności w dzikich krzakach z panem Kaziem, którego jeszcze dobrze nie znałam, ale postanowiliśmy razem, że przepłyniemy wszystkimi krakowskimi rzekami, tak powstał nowy projekt. I teraz pokażę wam takie zdjęcia, po których wpadałam do wody. I to było gorsze niż spaść z drzewa. Tu jest Wisła w Hucie, której łódeczka w marcu zaczęła płynąć w stronę zapory i elektrowni. Musiałam wyskoczyć tutaj do wody w tym miejscu. I rzeki spowodowały, że rozpoczęły się kolejne moje niesamowite przygody, bardzo fantastyczne. I tutaj właściwie rzekami zakończę, bo prywatny, znowu artystyczny projekt, w którym były filmy, w którym chciałam pokazać nieznany Kraków, widziany z perspektywy rzek, spowodował, że powstała akcja protest w obronie rzeki Białki przed regulacją, a także coś, co trwa i będzie już 5. raz, czyli wodna masa krytyczna w Krakowie. W tym roku będzie po raz 5. Zapraszam was serdecznie. I tu jest taki ważny motyw, który chcę wam powiedzieć na koniec. Najważniejsze w takich działaniach, właściwie w aktywizmie, we wszystkim, to jest, żeby zbudować sobie taką bandę, taką paczkę ludzi, których jak się boimy, to nas będą wspierać. I wodnej masy krytycznej nie robię już sama, robię z przyjaciółkami. Tutaj wskoczyłyśmy parę lat temu do Wisły po raz pierwszy w strojach kąpielowych, pokazałyśmy wszystkim, że się nam nic nie stanie, jak tam wpadniemy. I tu jest właśnie kilka zdjęć pokazujących, że jesteśmy już razem i że jest masa fantastycznych i odważnych ludzi w Krakowie. Marta Sala chodzi po wodzie. No, krakowianie się świetnie bawią. Tu robimy cud na Zakrzówku. Super bohater z Bytomia, Kuba. I teraz takie bardzo ważne zdjęcie, że teraz już nie jestem sama, także jak idziemy robić jakieś protesty i akcje w Krakowie, to mam wspaniałą kompanię. Dziękuję wam bardzo.